i zobaczcie, trafiliśmy pod nasz najlepszy sok, a tym razem zobacz, nie ma pomarańczy, są granaty. Cała wielka, tak, z granatami. Ciekawe, co dobrego mają, zaraz zobaczymy. Nie się tu je zmieniło, bo są zupełnie inne rzeczy niż były wcześniej. Nie ma już tego mojego ulubionego napoju. Ale tutaj Wam gorąco polecamy. Tutaj kawałeczek dalej idziemy w kierunku tego targu, więc dokładnie teraz się tak kierujemy. Zobaczymy, jak wygląda na targu. Czuć zapach. Nie chcesz tam wchodzić do środka? No to ty chciałeś różaną, tak? Tutaj kupowaliśmy wcześniej turecką galaretkę i musimy spełnić również dzisiaj oczekiwania młodego człowieka. Polecam Wam, bo parę rzeczy tutaj kupiłam i naprawdę te zioła są wyjątkowo świeże i smaczne. Także i herbaty, którą Ty najbardziej lubisz, tą grecką, tą różaną, tak? Tak, tutaj słuchajcie, jest dosyć duży wybór tego wszystkiego i tak nawet jakoś cenowo nie jest najgorzej. Zobaczcie, 6, 7. Bardzo duży wybór herbat. I hibiskus, i rumianek, i mięta świeża. Nie wiem, co to są za kwiaty, ale były pyszne, jak piłam. To jest chyba tak samo lipa. Tu jest lipa na pewno. No, naprawdę duży wybór, duży fajny sklep. Chwilkę tutaj przejdziemy. Tu jest oczywiście mięsko, nic takiego specjalnego, jeśli chodzi o widoki. Tutaj już przechodzimy na część rybną, słuchajcie. Naprawdę, jest dużo turystów, jest dużo ludzi. Nie wiem, czy ktoś kupuje. Na pewno ludzie kupują, ale więcej osób zwiedza, ale ryby są wow, super. Dosyć mokro tutaj jest. Śmierdzi? O Jezu, słyszycie? No dobra, słuchajcie, wychodzimy, bo dzieciaki jakoś nie są mega zachwycone. Nie chcą tutaj już więcej nic patrzeć. Idziemy na drugą stronę, tam mamy kolejne atrakcje, jest targ jeszcze taki warzywno-owocowy. I tutaj dokładnie na wprost, czekajcie, tutaj się ktoś, jakieś dzieciaki walczą. Dokładnie na wprost, pamiętajcie, że jest jedna z tych fajniejszych knajpek, zaraz Wam pokażę, Di Porto. Idziemy na drugą stronę ulicy. No i tutaj po drugiej stronie już jest taki targ warzywno-owocowy i ten targ cały czas jest tutaj. Ale pamiętajcie, że każda ulica, tak jak Wam pokazywałam, u nas na przykład w poniedziałki jest targ, na którym ulica jest zamykana i te wszystkie świeże, pyszne rzeczy będą dostępne naprawdę za grosze. Pokażę Wam w poniedziałek, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę można wtedy się obkupić i świeże pomarańcze. I jego, zobaczcie, jaka piękna pigwa. Wow. No i tu zobaczcie, trafiliśmy pod Di Porto. Te drzwi są otwarte. Ostatnio tutaj robiliśmy sobie zdjęcie na tych schodach. Było zamknięte, ale tak naprawdę główne wejście jest tutaj. Także jeszcze kawałeczek dalej. Kierujcie się na te. I tutaj mamy to słynne Di Porto i pyszne jedzenie. Przyjdziemy tutaj na pewno, ale nie dzisiaj. No i tutaj, słuchajcie, przechodzimy znowu koło naszej ulubionej, nawet ten sam kelner jest. Ciekawe, czy się ceny zmieniły? Nie zmieniły się ceny. 3,80 tak jak kosztowały suflaki. Chcecie suflaka? Zobaczcie, tak jak było, widzicie? 3,80. Ceny się nie zmieniły, także super. Można tu usiąść. Naprzeciwko bazarku, naprawdę gorąco Wam polecamy. Zresztą zobaczcie na nasz odcinek, bo tutaj na górze sobie siedzieliśmy, było naprawdę przesympatycznie. Dobra, słuchajcie, doszliśmy na plac Monastyliaki, ale tłumy, tak. Tak, bo przecież musimy zaliczyć sklep Lego ponownie. Także chłopcy idą do sklepu Lego, a ja tutaj chwilę zostanę i Wam pokażę po prostu, jak tu jest dużo ludzi. Idziecie do sklepu Lego? Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Bardzo dużo, naprawdę. No, mówię, jest sobota, ale zaczął się taki sezon przed świętami wielkanocnymi i myślę, że też tych turystów tutaj jest więcej. Fajnie to wygląda. Tyle tylko, że tłumów trochę dużo dla mnie. O, popatrzcie, trafiliśmy na ten plac. To była nasza ostatni spacer tutaj w lutym. I pod ten kościół tutaj przyszliśmy. Później sobie gdzieś tam poszliśmy w prawo już w stronę domu. Ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. Teraz to tak widać, jak wszystko tętni życiem. Jak jest dużo osób. No zupełnie inaczej wyglądają Ateny w kwietniu, a zupełnie inaczej w lutym. A to pewnie i tak nie wszystko jeszcze zobaczymy.
Mnie najbardziej ciekawi właśnie, jak wyglądają te zmiany, jeśli chodzi o bilety. Także wrócę do domu, to odpalę komputer i sprawdzimy właśnie, jak to wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o cenę, a może nie, może dalej jest tak samo, jak było. Tutaj jakaś, po drodze mijamy jakąś bardzo popularną piekarnię. Z jednej strony pusta, a z tej strony po prostu kolejki niesamowite. Muszę przeczytać, co to jest za miejsce. A tu są takie fajne, ciekawe kartki. Ale piękne, zobaczcie. To jest super. Zobaczcie, doszliśmy do parlamentu. Za chwilę będzie zmiana warty, ale dzieciaki nie chcą zostać, więc idziemy przez park w stronę Jumbo. Jumbo to, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki sklep, jak to się mówi, miód, widło, powidło. Wszystko można tam kupić i to nie jest taki angielski punciak. Zdecydowanie większy i zdecydowanie więcej rzeczy i więcej jakichś takich opcji, a jak chcecie naprawdę tutaj fajnie wykorzystać czas i potrzebujecie dokupić coś, nie wiem, na plażę, czy w ogóle jakieś takie rzeczy, które ze sobą nie zabraliście, no to Jumbo Wam polecam. Tutaj jeszcze chwilkę Wam pokażę, bo stoimy i tak na czerwonym świetle. Tutaj mamy parlament, tam mamy górkę, na którą wjeżdżaliśmy podczas naszego pobytu w lutym takim wagonikiem, ale oczywiście można śmiało na nią wejść. Jest dużo pewnie bardziej atrakcyjnie niż tak jak my wjeżdżaliśmy. A tutaj znowu mamy nasz taras, tu gdzie jedliśmy pyszne jedzonko właśnie z widokiem na cały ten tutaj skwer. Także tutaj czekamy już chwilę i będziemy szli przez park. W parku, pamiętajcie, są żółwie. Dobra, słuchajcie, jednak dzieciaki chcą chwilę odpocząć, więc idziemy na zmianę warty. Za chwileczkę ona się odbędzie, ale zobaczcie, już coraz więcej ludzi jest. Nie udało nam się zobaczyć tej zmiany warty w lutym, bo jakoś tak omijaliśmy godzinę, a teraz mamy dosłownie kilka minut do godziny 15, więc ta zmiana warty będzie taka ceremonialna, taka super ekstra jest w niedzielę o 11 z tego co pamiętam, no ale nam wystarczy to, co dzisiaj zobaczymy. Nee. Buenas todos. Olyan senza la figlia, ho messo la sua figlia.
Μόλις κάτσουν οι άλλοι. Τώρα φτάμε ακινητοποιητικά. Ποιος έβαλε μουσική στο παιδί? Δεν πληρώνω, καθαρικό κάνω. Δεν πληρώνω. Καθαρικό πόσο. Ναι, και πρέπει να είναι τρίμηνο. Κάθε μισή ώρα. Τώρα μισή ώρα. Το καλοκαίρι θα αλλάζει. Καλοκαίρι ειδικά, ανά τέταρτο τα μάτια. Εντάξει, εσύ θα τα κάνεις αυτό το μεγαλώσει. Έτσι. Εδώ πέρα θα αλλάζει. Το τάπλο δεν το κάνει. Άραγε. Και δεν φυλάνε ψώνια. Να είστε έτοιμοι να ανοίξω τα λες είχαμε, θα με πατήσω. Φέρε το καρδούλα μου. Από εσάς τις γραμμές φεύγουν από εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη. Στη μέση. Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι. Εγώ να έρθω εκεί. Σε σειρά φεύγουν. Να ανοίξουμε. Φεύγουν. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Δεν θα μας αφήσει εδώ πέρα. Ήρθε το λεωφορείο. Ναι. Στόχο που το μεταξύ. Δεν την καταλήγει στην κούτια. Ήρθε το λεωφορείο εδώ μεταξύ. Όλες πάνω στο λεωφορείο, εγώ κάθομαι και βλέπω.
Słuchajcie, tak jak widzieliście, cała ceremonia trwała około 9 minut. A tutaj ta zmiana warty o tej godzinie punkt, czyli my jesteśmy teraz za godzina 15, ale my co godzina jest taka zmiana warty. To jest naprawdę, no w sumie fajnie, żeby zobaczyć, prawda? Drugą. Bardzo takie precyzyjne ruchy. Tak myślisz? Że powinni takie same nogi mieć? W tym samym kierunku? Dajcie znać, jak wiecie. Czy mają iść na przemian, czy... Nie wiem. Także taka atrakcja pod parlamentem. No i teraz panowie godzinę stoją do kolejnej zmiany, a my już sobie idziemy. No i właśnie teraz przez godzinkę będą stać, także dziękujemy ślicznie, bo na pewno warto przyjść zobaczyć, chociaż tak jak mówisz, dla dzieciaków... To było dziwne. Słyszycie, to było dziwne. Słuchajcie, tutaj sobie przejdziemy jeszcze spod parlamentu przez park. Tutaj pamiętajcie, są żółwie. Ja w pierwszym odcinku, jednym z odcinków podczas naszego pobytu w lutym pokazywałam, jak tutaj dojść do tych żółwi. Jeśli chodzi o mapkę tutaj tego parku, to tutaj są żółwie. Tu mamy tą sadzawkę, co ostatnio byliśmy, a tutaj jeszcze Wam pokażę żółwie. Słuchajcie, jak się pokręcicie po tym parku, nawet jeżeli nie macie super ekstra rozpoznania, to powinniście do żółwi trafić, bo te żółwie to jest po prostu taka jedna sadzawka. I tych żółwi jest naprawdę tutaj dosyć dużo. Zresztą tak naprawdę każdy turysta chce właśnie odnaleźć te żółwie. Także zobaczcie sobie, są żółwie. Oczko z żółwiami. No i tutaj już możecie sobie chwilę odpocząć, pospacerować. Jak będzie już cieplej, to na pewno warto się tutaj wybrać. Słuchajcie, idziemy sobie tak dalej, chcąc wyjść z tego parku. A tutaj proszę, taki fantastyczny plac zabaw. I dzieciaki od razu, jakie szczęście, że tutaj idziemy. Od razu im wróciły siły. No bo już słuchajcie, trochę przeszliśmy tutaj, tak jakby nie patrzeć, po tych Atenach naprawdę można chodzić i chodzić. A tutaj proszę, plac zabaw elegancki, miejsce, gdzie można sobie usiąść. Zobaczcie, jak super. Zaraz tam spróbuję nagrać jeszcze z drugiej strony. Także taka miejscówka dla dzieci w samym centrum Aten. Dobra, słuchajcie, plac zabaw jest bardzo duży, także gorąco Wam polecam. Zobaczcie, jest naprawdę tutaj co robić. Dzieciaki nie będą się nudzić. Oczywiście motyw przewodni żółwie, więc zaraz za żółwiami, jak znajdziecie tylko żółwie, to możecie tutaj śmiało przyjść i dzieciaki mogą spędzić fajnie czas. Także taka mała polecajka, jeśli chodzi o czas w Atenach i pobyt z dziećmi. Zobaczcie, tutaj jesteśmy na tyłach tego budynku i tak naprawdę tutaj sobie wchodzicie tym wejściem i jesteście już przy samym placu zabaw, a tutaj podobno jest food market, ale nie wiem, czy działa, czy już był wcześniej. Idziemy jeszcze chwilkę zobaczyć i chyba zmieniamy plany, nie idziemy do Jumbo.
bo po prostu już stąd mamy jeszcze pół godziny i nikomu się nie chce. Jesteśmy głodni, trzeba coś wrócić zjeść. No i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Tak pokropiło chwilę, więc też ochłodziło się. Zobaczymy, co dalej. A, tu jest kino. Zobaczcie, tu jest kino. Tutaj można przyjść sobie na seansę pewnie w lecie, bo fajnie to wygląda. A to widzicie, kolejna atrakcja, którą tak przypadkowo wyczaiłam. No, ciekawe, ciekawe. Zaraz tutaj z tyłu tego pięknego budynku. Ten budynek też Wam pokazywałam w jednym z filmików w lutym. Nie chciałabym powtarzać tych samych atrakcji, chociaż na Akropol i może na Agorę jeszcze raz się wybierzemy, ale to zobaczymy już później w tygodniu, żeby było mniej. Tutaj zobaczcie, jest naprawdę pięknie ten plac tutaj. Tam jest food market po prawej stronie, zaraz Wam pokażę. Tak, tam jest food market? A! I co jest codziennie, czy... Aha, na weekend? A, i co dobrego? O, i bańki! Słuchajcie, tak się chłodniej zrobiło. Jeszcze jednego pobrałam. Ale tu jest, patrzcie, troszeczkę tak ciszej. Nie ma tyle ludzi, a naprawdę i pończusie, i lody, i sery. Czekajcie, bo ja coś miałam kupić, co? Hot dogi, patrz. Oliwki, czekajcie, ja muszę tutaj coś kupić, więc na chwilę sobie tutaj chyba wyłączę. Mamy, a jeszcze szukamy, bo jeszcze musimy kupić oliwę z oliwek, bo mamy listę zakupów, co nam dziecko wysłało. O, i winko można kupić, ale u nas na targu jest taniej, bo po 2,50 było butelka wina, takiego do mojej roboty. Tutaj też jakieś pyszności. Bardzo dużo tu jest świeczek, powiem Wam. Świeczki są nawet w sklepach. Jeszcze musimy znaleźć fetę. No fajny, taki fajny market, ale cenowo pewnie też tutaj nie jest tak super. Chociaż oliwki, naprawdę, oliwki są tutaj fenomenalne. Ja przywiozłam je w lutym, słuchajcie, niedawno je skończyliśmy. Były naprawdę przepyszne i cały czas się trzymały, więc jest ok. Teraz jeszcze tylko tą fetę. Słuchajcie, utknęliśmy u pani z miodami, ale pani ma takie pyszności. Propolis 9 euro. Tutaj jakieś inne pyszności i tu jest taki pyszny miodek z orzeszkami. Dzieciaki po prostu mówią, że jak Nutella. To jest 9 euro. Ale pychota. Coś tu na pewno weźmiemy, bo będzie pyszne do naleśników albo do jakichś pancake'ów na jutro. Super. Dobra, przy tym miodzie nam trochę zeszło, bo przecież oni musieli popróbować wszystkiego. Słuchajcie, no tak jest cenowo. Jeszcze coś chcecie próbować? Olej. A jest teraz olej, dobra. Mydełka. Winko. Zaraz zobaczymy, po ile jest oliwa. Ale już widzę, że jest tanio, no. Już widzę, że jest. Dzieciaki wyczaiły, że za darmo rozdają ananasy, więc idźcie po ananasy. Ja też chcę. I idziemy stąd, słuchajcie, fajnie jest, ale wracamy w stronę domu, ale patrzcie, tutaj znowu jakieś archeologiczne odkrycia. Przy samej głównej ulicy. A, Roman Buffy. Czyli tutaj była po prostu taka łaźnia i się kąpali. Myśmy kiedyś byli u nas w Anglii Bath i powiem Wam, że naprawdę super. Miejsce robi niesamowite wrażenie. Nie wiem, może jakąś taką krótki taki filmik zrobię na ten temat, jak odkopię te filmiki, bo to było zaraz po lockdownie, więc tak ciężko było się gdzieś poruszać, ale jest u nas w Anglii naprawdę fajne miejsce. Gorąco Wam polecam, bo w Bath można nie dość, że fajnie spędzić czas, przez cały tam dzień jest fajne miasteczko, to jeszcze właśnie pójść i zobaczyć całe te rzymskie łaźnie. Naprawdę robią wrażenie. Tutaj zobaczcie, zakończamy nasze popołudnie pod łukiem Hadriana. Tak jak widzicie, więcej
więcej ludzi. Ale tak jakoś teraz przyjemnie się zrobiło. Znaczy mówię, my omijamy tą plakę. Plaka jest zaraz po drugiej stronie ulicy, bo tak wchodziliśmy. Tutaj mamy kolumny. I też te kolumny, tak jak Wam mówiłam, jak nie kupujecie sobie biletu combo, no to wszystko można zobaczyć za płotu. Myśmy zwiedzali. My zwiedzaliśmy, możecie zobaczyć, te filmiki nasze są, bo po prostu nam się wtedy opłacało wejść z tym biletem combo i wszystko zobaczyć, ale no, drugi raz już bym nie poszła. Tutaj fajnie będzie widać Akropol, zobaczcie. Ile ludzi na górze. Pewnie też jest dużo i czynne. Tak jak mówiłam, ja sprawdzę dokładnie, jak to wygląda teraz w okresie takim już wiosennym. I zobaczymy, czy coś się bardzo zmieniło. Na pewno dalej dzieciaki mają za darmo. I jakaś jest ulga dla osób starszych powyżej 65 roku życia, ale to mówię, to muszę to wszystko sprawdzić. Teraz idziemy na obiadek i gdzieś później znowu się wybierzemy. Słuchajcie, wdrapujemy się. Idziemy na zachód słońca, na File Papos. Zaraz Wam pokażę, jak tu pięknie widać. Zobaczcie, jak cudnie. Zobaczcie, jak to jest fajnie. My idziemy na samą górę, tak jak ludzie tam stoją. Tam będzie bardzo ładnie widać. Już maluchy odpuściły sobie przejście. To jest naprawdę jedno z fajniejszych takich wzniesień tutaj, jeśli chodzi o Ateny. Oczywiście oznaczę Wam je. File Papos jakoś tak się wymawia. Jak oczywiście źle, no to przepraszam, ale tutaj na pewno będziecie mieli całą nazwę poprawnie wyświetloną, bo staram się zawsze miejsca podpisywać. Jest naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie jest tutaj, tak samo rano. Już byliśmy ostatnim razem, więc gorąco Wam polecam, bo jest naprawdę fajny klimacik. No zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jutro plan jest taki, że mamy jechać nad morze. Jeszcze dokładnie nie wiem, na którą plażę się wybierzemy. Mamy kilka pomysłów, ale na tych plażach, co byliśmy w lutym, to no już je znamy, wiemy. W międzyczasie znalazłam, że są jeszcze inne miejsca, ale na razie tu Wam pokażę kawałeczek, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, wyszliśmy na samą górę. Tam chwilę postaliśmy, patrząc na zachód słońca, ale teraz jaki piękny widok. Po prostu cudnie. Cudnie. Jak pięknie widać Akropol. Naprawdę. Dobra, czyli jesteśmy na wzgórzu File Papos. O, jakie piękne zdjęcie. Robimy sobie zdjęcia. To jest naprawdę piękny widok. Także słuchajcie, fajnie jest wejść tutaj za dnia, tak jak my wchodziliśmy. Fajnie było wejść tutaj wcześniej rano. Też było fajny widoczek, ale powiem Wam, że w tej chwili po zachodzie słońca jest tutaj po prostu przepięknie, przepięknie. No naprawdę, zakończenie dnia cudowne. Cudowne. Zobaczcie, jak to jest naprawdę pięknie. Jak widać teatr Odeon. Zobaczcie, jak fajnie widać teatr tutaj z tej strony. Bardzo ładnie. Tak, my sobie tutaj będziemy schodzić w dół. Tutaj już wyszliśmy sobie pod Akropolem, pod tą główną takim deptakiem. I wejście z tej strony jest oczywiście takim ładnym parkiem, także spokojnie możecie się kierować. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Tutaj pójdziemy sobie jeszcze pod teatr. To zaczekajcie chwilkę na mnie. Ja tutaj Wam pokażę, bo też widzę, że jest trochę więcej ludzi, ale lubię to miejsce. Powiem Wam, że jakoś tak tutaj jest bardzo sympatycznie. Także to jest kolejny punkcik, który warto zaliczyć. No my jesteśmy już na place, więc tak naprawdę spacerując przez plakę możecie dojść
właśnie w takie piękne miejsce. Ten teatr widać oczywiście z góry z Akropolu, więc jak będziecie się wybierać, to pamiętajcie później, żeby zejść w dół, bo wtedy zobaczycie przód tego pięknego teatru i tak jak on wygląda tutaj, a naprawdę robi wrażenie. Dużo się dzieje na tej ulicy i nie tylko. My sobie już wędrujemy w stronę domu, ale zostawiam Was tutaj przy Muzeum Akropolu, wejściem na plakę. No i do zobaczenia gdzieś w kolejnym miejscu. Nie mówię do jutra, bo na pewno będę wszystko osobno tutaj zgrywać, tak żeby jakaś fajna całość powstała. Także zostawiamy Was tutaj na Ateńskiej ulicy i do zobaczenia już z następnego miejsca.